Dzień dobry. W poprzednich filmach opowiadałem o tym, dlaczego technologia Bitdefender, a w szczególności uczenie maszynowe, no i też ich autorski system HyperDetect, są tak kluczowe w dobie tych naszych dzisiejszych zaawansowanych zagrożeń, no i też tych naszych krytycznych luk, takich jak Zero Logon czy Log4j. I warto sobie zadać pytanie, czy to wystarcza? No to zależy, czego oczekujemy, w zasadzie też czego oczekują od nas nasi użytkownicy, klienci, czy sami przełożeni. Dzisiaj wspomnę o czymś, co pozwala inaczej spojrzeć na procedury cyberbezpieczeństwa w naszej sieci, no i zarazem coś, co w ostatnim czasie robi się bardzo popularne, choć przybiera różne czasami formy, w zależności od na przykład możliwości czy podejścia producentów. Chodzi o technologię EDR, dostępną też w oprogramowaniu Bitdefender Gravity Zone w wersji Enterprise. Może zacznijmy od tego, czym jest EDR. To skrót od Endpoint Detection and Response. To oznacza w gruncie rzeczy taki moduł do wczesnego wykrywania zagrożeń, no i też odpowiedzi na nie. Moduł ten uzupełnia więc też nasze oprogramowanie antywirusowe o te zwiększone możliwości obserwacji, a zarazem wykrywania nie tylko samych ataków, ale również ich tak naprawdę przyczyn czy pochodzenia. Te dodatkowe spektrum ma swoją nazwę, to jest TTP, czyli taktyk, technik i procedur. EDR więc to trochę taka soczewka, przez którą administrator może spojrzeć na atak już od pierwszych jego oznak, a potem w odpowiedni sposób skorygować lub ulepszyć swoje polityki czy procedury, tak by kolejnym razem taki atak był trudniejszy albo wręcz niemożliwy do wykonania, co zmniejszy też zużycie zasobów na ciągłe jego odbijanie. EDR to w skrócie to jest taka szybkie wykrywanie i reakcja, w tym poprzez na przykład analizę wzorców atak. Co więc wyróżnia EDR autorstwa Bitdefender? Jest tu kilka rzeczy. Na przykład przede wszystkim prostota jego użytkowania, przy jednoczesnej tej takiej naszej synergii, tych wszystkich kluczowych modułów oprogramowania antywirusowego, wspomnianego uczenia maszynowego, HyperDetect, Sandboxa, modułu zarządzania ryzykiem. Dzięki temu mamy taką naprawdę bogatą wizualizację w oparciu o kompleksowe, wieloźródłowe informacje. Daje to zaawansowane możliwości wyszukiwania określonych wskaźników naruszenia bezpieczeństwa, zwane EOC, technik Mitre Attack oraz innych incydentów w celu wykrycia ataków na wczesnym ich etapie. Inną kluczową zaletą jest na przykład postępująca automatyzacja i usługi tego modułu w oparciu o SI. Warto bowiem wspomnieć, że EDR sam w sobie, bez względu ze strony jego użytkownika, nie jest zbyt optymalnym rozwiązaniem, a jednocześnie też nie każdy może sobie przecież pozwolić na poświęcenie mu odpowiedniej uwagi czy umiejętności. I właśnie tu z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która odciąża użytkownika troszeczkę od tego obowiązku, bo EDR może być również zresztą obsługiwany w chmurze, co sprawia, że jest lekki i dosyć też łatwo dostępny, a Bitdefender ma jeszcze jeden dodatkowy atut, warto wspomnieć o możliwości korzystania z XEDR, czyli rozszerzonego EDR. Między innymi o korelację między różnymi endpointami, która obejmuje incydenty punktów końcowych A i B z punktem na przykład końcowym C jako ostatecznym miejscem tym docelowym, co daje jeszcze głębszą i dokładniejszą analizę potencjalnych ataków. A od jakiegoś czasu zresztą producent dysponuje jeszcze kolejną formą ewolucji EDR-a, czyli technologią XDR, i to też taką z prawdziwego zdarzenia. O niej opowiem jednak innym razem. Podsumowując, czwarta runda ocen Mitre Attack Evaluations potwierdziła, że Bitdefender jest w zasadzie liderem w dostarczaniu wysoce skutecznych detekcji, umożliwiając wydajne operacje bezpieczeństwa, zmniejszanie zmęczenia alertami. Solution Review zaliczyło EDR-a na przykład do czołówki tych takich rozwiązań właśnie EDR, a VTest w ogóle wyróżnił nagrodą roku. Więc prostota, innowacyjność, i też niewygórowana cena. Jeżeli myślicie o zaimplementowaniu IDR-a w waszej organizacji, nieważne jak dużej, to śmiało mogę polecić Bitdefender. Jeżeli jesteście zainteresowani produktem, chcecie więcej szczegółów, zapraszam do kontaktu. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków poświęconych cyberbezpieczeństwu.